Wiesz, ile wynosi podejrzewany budżet gry Dragon Age The Veilguard? Mówi się o około 200-250 milionach. Niby BioWare, studio odpowiedzialne za tą wspaniałą produkcję, nie podało żadnych danych, to nie byłoby to jakąś zaskakującą kwotą. Skoro Cyberpunk miał premierę 4 lata temu, a był jedną z największych premier ostatnich lat, wygenerował koszta rzędu 150 milionów, a nawet i więcej, wliczając to dodatkowe koszta związane z działami prawnymi, z produkcją i rozwojem biznesu. A to jest cena nie wliczająca marketingu, gdzie jak pamiętasz nawet skarpetki można było przedpremierowo kupić. 4 lata później przy premierze Dragon Age The Veilguard, choć te kwoty brzmią niewyobrażalnie ogromne, to luźne 250 milionów nie powinno dziwić. Tym bardziej, że było w developmencie jakieś 10 lat. Od wypuszczenia tego tytułu wreszcie opadł pył związany z licznymi aferami i wreszcie można coś powiedzieć o sprzedaży. I zastanówmy się, czy przy powyższym budżecie zlikowana liczba 500 tysięcy kopii, choć jak twierdzi BioWare miliona nawet, już niech im będzie, może jakkolwiek zrekompensować i zwrócić te koszta developmentu? No trochę bieda, bo przy najprostszej kalkulacji wychodzi jakieś 70 milionów tylko. A przecież to nie są całkowite wpływy, dochodzi do tego jeszcze prowizje dla sklepów, koszty marketingu i dodatkowe licencje, opłaty związane z dystrybucją gry na różnych regionach. Ostateczny zysk jest więc mniejszy i ciężko tutaj mówić o sukcesie finansowym, biorąc pod uwagę czas developmentu i tak duży budżet. Już serio bez wchodzenia w te afery, bo na YouTubie już są setki godzin materiałów na ten temat, to co wydarzy się po takim potężnym wtopieniu kasy? Rok temu dowiedzieliśmy się, że BioWare zwolniło około 50 osób, w tym weteranów z 20-letnim stażem w tej firmie. I w tym też osobę, która pisała znane i lubiane postaci z kultowych poprzednich odsłon tej serii. Jest to smutne, bo biedni inwestorzy stracili trochę kasy na inwestycje, to tracą na tym po prostu zwykli ludzie, którzy wykonywali swoją pracę prawdopodobnie jak najlepiej. No i ma to swoje konsekwencje dla jakości przyszłych produktów, bo skoro odchodzą weterani firmy, to przychodzą znacznie mniej doświadczeni deweloperzy. I takich ludzi niejednokrotnie branża też traci, bo wiąże się to z potencjalnym wypaleniem. No i niestety produkcje AAA to po prostu twory biznesmenów, którzy z gamingiem nie mają prawie nic wspólnego. Lub są na tyle spaczeni, że są skupieni na przekazaniu swojej ideologii zamiast na zrobieniu dobrej gry. I to problem szerszy niż niestety mogłoby się wydawać, bo w przypadku tak wielu dużych produkcji priorytetem nie powinny być trendy rynkowe czy live service czy jakieś mikrotransakcje. Gry dla korporacji stały się produktami, które z branżą grową 20 lat temu czy nawet 10 nie mają nic wspólnego. To są słupki w Excelu, które jedynie mają przynosić zysk, bo prościej jest takiemu Ubisoftowi zrobić kolejny copy-paste Assassin's Creed'a, bo przecież co roku musi być premiera, a hajs na fanach oczywiście jest. I to, co smuci najbardziej, to, że te kultowe IPs są eksploatowane do granic możliwości, a fani zostają z poczuciem, że seria, którą lubili jakiś czas temu, nie jest już tym samym, co na początku. Chcąc nie chcąc, graczy na świecie jest coraz więcej i rynek się rozrasta. I na pewno dalej będzie rosnąć, tym bardziej w dobie większych możliwości, na przykład rozgrywki mobilnej czy streamów z gier wideo i mimo wszystko obecnie największej prostoty w tworzeniu gier kiedykolwiek. Chyba nigdy wcześniej nie powstawało tyle gier co teraz. Problemem jest też to, że dzisiejsze gry od wielkich studiów są upraszczane i budowane w taki sposób, by trafić właśnie do masówki. W efekcie zaczynamy dostawać produkcje, które są bardziej bezpieczne niż ambitne, bo to gwarantuje lepszą sprzedaż. Korporacje częściej wybierają to, co działało już wcześniej, recykling pomysłów, mechanik czy wręcz całych uniwersów, jak w Assassin's Creed właśnie. Cała ta masowość ma swój efekt w postaci niedzielnych graczy, którzy kupują sobie maksymalnie kilka gierek w roku, z drugiej strony są zagorzali świadomi fani gier. Osoby, które chcą mieć wpływ na budowanie tego rynku, oczekują dobrych produktów i głośno o tym mówią. Wskazują wady produktów, które są wypuszczane na rynek. Casualom najczęściej zależy na czymś innym, na dobrej chillerce po długim dniu pracy, by się odmurzyć. No i że walka jest fajna, jak się maszuje jeden przycisk i fabułka też jest ciekawa. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy cały rynek zaczyna się obracać wokół tej jednej grupy. Nie chcę wybrzmieć, że nie potrzebujemy casuali, bo oczywiście, że tak. Problemem w tym, że wiele z tych graczy, nie wszyscy, oceniają i bronią tych gier na podstawie tego, że im się podoba i dobrze się klika. Bo jest super, jak masz wielki świat, że nie jest za trudna i że czujesz się jak Bóg rozwalając przeciwników, albo nie wiem, jeszcze możesz sobie pobiegać w uniwersum Harry'ego Pottera. Jeśli jesteś takim graczem, nic do ciebie nie mam, póki nie odpala się w tobie wielki obrońca korporacji i za wszelką cenę bronisz tych tytułów przez pryzmat tego, że jest osadzone w twoim ulubionym uniwersum,
albo ci się dobrze gra, mimo paru niedociągnięć czy bugów, które nawet ty widzisz. Casualu, budujesz ten rynek z ludźmi, którym zależy na dobrych i dopracowanych grach. Niezależnie od wielkości studia. Zależy nam, by ten rynek rozwijali twórcy, którzy są entuzjastami i tworzą swoje produkcje jako gracze dla graczy. Twórcy, którzy chcą coś wnieść do branży, a nie tylko spełniać kwartalne oczekiwania zarządu. Nie będę ci mówić, jak masz żyć, ale może porzucisz granie w gry za rok, a ludzie, którzy z tym zostaną, będą musieli to po prostu posprzątać. I potem zacznie wychodzić więcej słabych tytułów, bo masowy odbiorca przymyka oko na niedopracowane gry. I potem taki Dragon Age The Veilguard okazuje się, że ma w większości pozytywne recenzje na Steamie. Wracając jednak do pierwszej sekcji, a więc gier kopiuj w klej. To przygnębiające, bo wspomnienia z pierwszych super części Assassin's Creed, to ja wolałbym, żeby ta seria po prostu sobie odeszła. Lepiej, żeby Ubisoft przestał żerować na dawnej świetności marki, która swoje początki miała 15 lat temu, gdy studio było zupełnie inną firmą. Dziś kolejne odsłony tego uniwersum to strategia ukierunkowana na przyciągnięcie fanów, którzy dorastali z tą serią, ale teraz jako dorośli mają mniej czasu na gry. Ubisoft i podobne firmy doskonale zdają sobie sprawę, że inwestowanie w dobrze znane marki jest bezpieczniejsze niż budowanie nowych IP. Mechanizm, który długo był skuteczny, jednak na szczęście gracze zaczynają dostrzegać, co się dzieje. I dobrze, bo najnowsza odsłona Asasyna już po trailerach boryka się z kłopotami. No i przykład Dragon Age The Veilguard to jest ten sam problem. Gra, mimo że nosi ten sam przedrostek, co kultowe poprzednie części, to skupia się nie na rozgrywce, a na przekazywaniu ideologii. I wiecie, mimo że tyle ludzi, być może dobrych, straci pracę, bo musieli wykonywać co każe im góra, to może takie oczyszczenie rynku jest konieczne. Z tym spotkało się już też Saints Row z 2022, który był rebootem serii, ale pozbawionym charakteru i humoru lubionych z poprzednich części serii. Studio Violation Inc. zostało zamknięte. No i skoro tyle produkcji, Dragon Age, Asasyny czy też Call of Duty nieustannie spotykają się z niezadowoleniem graczy, bo okraszone są widoczną, wąską wizją twórców serii AAA, skoncentrowaną na czerpanie zysków przez nostalgię, to jak nie bać się o taki powrót np. Mass Effecta czy GTA 6, które wiążą się z wielkimi oczekiwaniami. Kultowe serie powinny zostać naturalnie zagrzebane z dobrymi wspomnieniami, a to czas na nowe IPs. Lub przejęcie tych serii przez mniejsze studia pasjonatów. No i wreszcie tutaj przejdziemy do czegoś bardziej pozytywnego. Pasjonaci wcześniej wspomniani są na szczęście światełkiem w tunelu dla branży. I to nie zawsze są wielkie studia, ale często po prostu grupy znajomych, które postanowiły stworzyć coś, co naprawdę ma znaczenie. Coś, co zostanie zapamiętane i co wniesie do gier świeżość i innowacje, bo to właśnie innowacyjność wyróżnia produkcje, które zapadają w pamięć na lata. I nie potrzeba na to gigantycznych budżetów. Weźmy takiego Minecrafta, najprostszy przypadek. Markus Persson, znany jako Notch, zaczął go tworzyć właściwie sam, nie mając wielkiego zespołu ani ogromnych pieniędzy. Efektem jest to, że gra sprzedała się w setkach milionów egzemplarzy, zmieniając praktycznie branżę na zawsze. Albo Stardew Valley, tytuł, który Eric Baron rozwijał w pojedynkę przez 4 lata. Włożył w to serce, a jego gra zyskała miliony fanów na całym świecie. Czasem nie jest łatwo i twórcy potrzebują wsparcia od społeczności. Tak było na przykład z Hollow Knight. Ta kultowa już dziś Metroidvania powstała dzięki kampanii na Kickstarterze, która zebrała zaledwie $57,000. To jest śmieszna kwota w porównaniu z budżetami współczesnych gier AAA, a jednocześnie wystarczyła, by stworzyć coś, co pokochało miliony graczy. Podobnie Slay the Spire. 3 znajomych postanowiło rzucić pracę, by skupić się na tej jednej grze. Zaryzykowali wszystko i wygrali, bo ich tytuł zrewolucjonizował gatunek deckbuilderów. Te historie pokazują, że nawet w świecie wielkich korporacji to właśnie ci mali twórcy wnoszą najwięcej świeżości. Gry indie często mają większą wartość niż te za setki milionów dolarów, które ostatecznie okazują się być niedokończone. BioWare też kiedyś było malutką grupą ludzi entuzjastów. Wypuścili kultową pierwszą część serii Baldur's Gate, jednak ostatnia osoba z pierwotnego zarządu odeszła z zespołu w 2012 roku po premierze Mass Effect 3. Słuchajcie, gaming stanowczo nie umiera, mimo tego, że gry, w które wsadzono setki milionów dolarów, nie zwracają się, a studia się zamykają. Gracze się budzą, a rynek potrzebuje takiego oczyszczenia. Ten swoisty reset zaczyna się dziać, jest potrzebny, żeby oczyścić go z niedopracowanych tytułów produkowanych w pośpiechu i żeby nawet wielkie korporacje zaczęły ponownie stawiać na jakość.
A te inne, które jeszcze nie straciły na szacunku fanów, na pewno obserwują upadki innych. I może jeszcze dostaniemy dobre gry z ogromnym budżetem. Niezmiernie cieszę się, że jest też wiele twórców mówiących głośno o tym, co się dzieje w branży gier wideo. A za twórcami idzie coraz większa widownia, świadomi ludzie, którzy również zaczynają głosować portfelem, a nawet jeśli już kupią to po przetestowaniu wątpliwego tytułu, mówią o tym głośno swoim znajomym, na forum, w recenzji na Steamie. I szczerze uważam, że nadzieja leży obecnie w małych studiach pasjonatów. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, bo BioWare też było małym studiem, wyznaczało standardy dla całej branży. Zobaczymy, byle jak najwięcej osób mówiło jasno o potrzebach, właściwie krytykowało gry, a staną się lepsze. Tego typu materiał, typowo o branży, pojawia się pierwszy raz na tym kanale, ale miałem taką potrzebę, żeby się wygadać, a może kogoś natchnąłem. W każdym razie dzięki za obejrzenie i do usłyszenia.